Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszną zupę krem z białych warzyw. Bardzo prosty przepis, ale zupa jest naprawdę bardzo fajna w smaku. Do tego zrobimy grzaneczki i chipsy z boczku. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od przygotowania sobie warzyw. Białą część pora. Kroję tak w miarę drobno. Nie musi być jakoś super drobno, bo to wszystko na koniec i tak będziemy miksować. Do garnka daję odrobinę masła i wrzucam pokrojony por. Kroję również cebulę. Ja mam takie niewielkie, więc dam sobie dwie. Jak macie dużą, wystarczy jedna. Kroję w kostkę i dorzucam do pora. Duszę na masełku na niewielkim ogniu, aż warzywa zmiękną i zaczną się szklić. W międzyczasie przygotuję sobie pozostałe warzywa. Mam jeden duży seler, mam również kalafior, pietruszkę. Wszystko to muszę obrać. Mam również ziemniaki, 2-3 wystarczą, żeby nasza zupa była bardziej kremowa. Cały czas mieszamy por z cebulą, żeby nam się nie przyrumienił za mocno. Mam również kalafiora. Ten kalafior jest takiej średniej wielkości, wystarczy nam połowa. Por już się zeszklił, cebulka również. Możemy dodawać czosnek. Przeciskam przez praskę około 2-3 ząbki czosnku. Przesmażam z nim jeszcze dosłownie chwilę i będę dodawać wszystkie pozostałe warzywa. Kroję drobniej kalafior i dorzucam do garnka. Dodaję również pozostałe warzywa. Możecie je pokroić na desce, możecie pokroić je prosto do garnka. To już jak wolicie. Dodaję 3 pietruszki. Kawałki nie muszą być jakoś super drobne, bo będziemy wszystko miksować na końcu. Mieszam i dodaję również ziemniaki. Wszystkie składniki, jak już mówiłam, znajdziecie również w opisie pod filmem. Dodaję seler, wszystko razem przesmażamy, chwilę jeszcze właśnie razem z porem i z cebulą, żeby nabrało jeszcze dodatkowego smaku. Po kilku minutach zalewamy warzywa bulionem, może być drobiowy lub warzywny, może być rosół z dnia wcześniejszego. Dodajemy 2 ziele angielskie i 2 liście laurowe, odrobinę soli. Wszystko zależy, jak słony macie bulion. I gotujemy pod przykryciem do miękkości warzyw. Trwa to około 20-30 minut. Po tym czasie zupę wyłączamy, daję jej kilka minut, żeby przestygła, nie była już taki wrzątek mocny. Wybieram liście laurowe i ziele angielskie, dlatego pamiętajcie, ile ich daliście. I możemy miksować. Miksujemy blenderem na gładki krem. Do zmiksowanej zupy dolewam śmietankę. Dowolnie, może być kremówka 30% lub 12-18%, ale homogenizowana, żeby nam się w zupie nie zważyła. Mieszam i jeszcze na koniec doprawiam do smaku. Musicie spróbować. Na pewno trzeba jeszcze odrobinę pieprzu, soli. Zupa gotowa, więc my przygotujemy sobie dodatki do niej. Mam boczek wędzony surowy w plastrach. Podsmażam go na suchej patelni z obu stron na rumiano. Gotowy zdejmuję
na ręcznik papierowy, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Przygotuję również grzanki z lekko już czerstwego pieczywa, nie jest już takiej pierwszej świeżości, ale można go dalej wykorzystać. Kroję go drobno w kostkę, wrzucam na suchą patelnię. Możecie również użyć tego tłuszczu z boczku, który się wytopił. Jednak moje dzieci mi na to nie pozwalają akurat w tej zupie. Więc dodaję odrobinę normalnego oleju. Możecie również całkowicie pominąć dodatek oleju i będą po prostu suche. Ja jednak lubię, jak jest odrobinę tłuszczu, bo wtedy sól, którą właśnie teraz dodałam, do nich się przyczepi i będą dużo smaczniejsze. Przesmażam je chwilę, mieszając, aż zrobią się bardziej chrupiące. I na koniec dodaję jeszcze granulowany czosnek, ale na sam koniec, bo on by nam się szybko tutaj na patelni przypalił. I gotowe, można nalewać naszą zupę. Pyszna, gęsta, pożywna zupa gotowa. Oczywiście dodajemy grzaneczki, troszkę natki zielonej pietruszki, może być również szczypiorek, jeśli wolicie, i boczek. Smacznego!